Witam bardzo serdecznie dyrektorki i dyrektorów naszych instytucji partnerskich i cieszymy się, że jesteście z nami. I bardzo też witam serdecznie dotychczasowych laureatów Nagrody Jana Karskiego. Myślę, że są z nami pani profesor Joanna Nalewajko-Kulikow, ewentualnie jest online. Jest z nami pani doktor Eleonora Bergman, profesor Daniel Greenberg online i profesor Jerzy Malinowski online. Bardzo serdecznie Państwa witam i tutaj oddaję głos Franciszkowi Bojańczykowi, który opowie o Nagrodzie Karskich. Szanowni Państwo, Nagroda imienia Jana Karskiego i Polin Reńskiej to szczególne wyróżnienie ufundowane przez kuriera wojennego rządu RP na uchodźstwie Jana Karskiego dla uhonorowania jego żony, tancerki Polin Reńskiej, która przeżyła II wojnę światową jako jedyna z ponad 70-osobowej rodziny żydowskiej. Nagrodę od 1993 roku wręczają wspólnie dwie kluczowe instytucje badawcze zajmujące się historią Żydów polskich: Żydowski Instytut Historyczny oraz YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody są m.in. Henryk Grynberg, Hanna Kral, ksiądz Stanisław Musiał, Piotr Matywiecki i Bella Schwarzman-Czarnota. I tu oddaję mikrofon pani dyrektor Monice Krawczyk. Proszę Państwa, tak to się składa, że taki wieczór jest poświęcony naszemu laureatowi, w związku z czym musi on dużo wysłuchać o sobie. I ja chciałabym może tak nietypowo Państwa zapytać. Przeczytam kilka cytatów. Ciekawa jestem, czy znacie, wiecie, kto jest autorem takich sformułowań. Łatwo jest krytykować innych i sprawić, że czują się odrzuceni. Każdy to potrafi. Wysiłku i umiejętności wymaga natomiast wsparcie ich, aby poczuli się dobrze. Inny cytat. Lepiej być głupcem, który wierzy we wszystko, niż sceptykiem, który nie wierzy w nic, nawet w prawdę. I trzeci cytat, mój ulubiony. Jesteś tam, gdzie są twoje myśli. Kto to powiedział? Brawo. Brawo. Nachman z Wrocławia był prawnuk Baal Shem Tova, który urodził się w 1772 roku, czyli był rówieśnikiem pierwszego rozbioru Polski. Zmarł w 1810 i jest autorem wielu takich sentencji, słów i kazań, które zostały spisane. I one w pewien sposób prezentują tą istotę, ideę, którą później możemy zrozumieć jako rozwój hasydyzmu, czyli tej takiej głębokiej duchowości żydowskiej, którą profesor Jan Doktor zajmuje się właściwie chyba nie od dziecka, ale odkąd można sięgnąć do naukowych źródeł i inspiracji profesora. I tutaj też mamy specjalny stół, gablotę, w którym można zobaczyć książki, które profesor Jan Doktor napisał. Natomiast dla nas zrozumienie duchowości żydowskiej jest kluczowe, jeżeli chodzi o poznanie społeczeństwa żydowskiego. Uważamy, że jest to jedno z bardzo wielu narzędzi do poznania specyfiki historii żydowskiej. I nie rozumiejąc ideologii różnych doktryn, nie rozumiejąc teologii, nie rozumiejąc religii, nie zawsze jest to samo, nie rozumiejąc filozofii żydowskiej, jest nam trudno zrozumieć, dlaczego Żydzi w historii zachowywali się tak albo inaczej. I tu są pewne klucze ukryte do rozumienia tych rzeczy w przestrzeni dziejów żydowskich. Chcę Państwu też powiedzieć, że
W przygotowaniu i za chwilę, lada moment, ukaże się książka, która mogłaby być gotowa na dzisiejszą galę i to jest kolejna książka Jana Doktura, czyli tłumaczenie i opracowanie testamentu Baal Shem Tova, tak zwanego testamentu. Po hebrajsku ta książka się nazywa Tzavaat HaRivash, czyli to jest takie polecenie czy nakaz skierowany do innych. Ta książka ukaże się lada moment i jest to też no, wielkie wydarzenie w opracowywaniu i odkrywaniu przed polskim czytelnikiem tych zagadnień duchowości żydowskiej. No, na książkę czekamy, ponieważ jak wiadomo jest chwilowy brak papieru, bo nie dopłynął z Chin. Kończąc, nie przedłużając, ponieważ jest jeszcze więcej przemówień, którym Państwo zostaniecie tutaj, Wasza cierpliwość zostanie poddana próbie przed naszym skromnym przyjęciem na cześć solenizanta, laureata. Mam pytanie do profesora Doktura, czy próbował stworzyć golema? Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz o zabranie głosu poproszę sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Jarosława Sellina. Szanowni Państwo, ja króciutko, bo ja tylko chciałem się ograniczyć do podziękowań za zaproszenie na tę uroczystość, bo twórczość pana profesora Jana Doktura podziwiam od lat. Jestem wiernym czytelnikiem jego książek i człowiekiem, który zazdrości dorobku naukowego panu profesorowi jako świeżo upieczony w późnym wieku niestety, ale doktor nauk humanistycznych z dorobkiem o wiele skromniejszym. I chciałem zwrócić uwagę na to, że nagroda, którą już wręcza się od ponad ćwierć wieku, jest fundowana przez dwie instytucje naukowe, warszawską i nowojorską, ale z korzeniami wileńskimi, co też warto podkreślić, bo pan profesor Jan Doktur zajmuje się przede wszystkim w swoim dorobku naukowym dziejami duchowymi polskich Żydów, tej specyficznej grupy polskich Żydów, specyficznej w historii duchowości i religii żydowskiej w ogóle. Jestem szczególnie wdzięczny panu profesorowi za tę książkę, o której dyskutowaliśmy tutaj rok temu, o debatach chrześcijańskich na temat judaizmu i jego wyznawców, właściwie w czasie rozciągniętej na 2000 lat. Takiego dzieła nie wiem, czy gdzieś w literaturze światowej takie dzieło jest, które pan profesor popełnił. I chcę ograniczyć się w tym miejscu jako przedstawiciel instytucji, która jest organizatorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Chcę ograniczyć się do podziękowania za to, że pan jest w Żydowskim Instytucie Historycznym od ćwierć wieku, że pan redagował przez wiele lat kwartalnik historii Żydów i mogę górnolotnie trochę powiedzieć, że dziękuję panu za pana dorobek i za to, co pan jeszcze stworzy w imieniu państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Choć ograniczenia epidemiczne nie pozwoliły na przyjazd doktorowi Jonathanowi Brentowi, dyrektorowi wykonawczemu YIVO Institute for Jewish Research, łączy się z nami internetowo. Now we have the pleasure to introduce Mr. Jonathan Brent, the Executive Director of the YIVO Institute for Jewish Research in New York City. Good evening, everyone. The YIVO Institute for Jewish Research is a proud sponsor of the annual Jan Karski-Pola-Nierenska Award, which honors the contribution of a leading Polish scholar to the subject of Jewish-Polish relations. The history of Jewish life in Poland, Jewish contributions to Polish culture and Polish contributions to Jewish culture are fraught with stereotypes, with politics, misunderstanding, and ignorance by the general public. It is YIVO's obligation, shared with our partner, the Jewish Historical Institute in Warsaw, to do all it can to help correct this historical record. The Jan Karski and Pola-Nierenska Award is one important step toward this end. Professor Jan Doktor is an esteemed researcher and author on matters of Jewish history, including Jewish spirituality, Hasidism,
and Christian missions among Polish Jews. He is also the editor-in-chief of the Jewish History Quarterly. He has been honored with the badge of Meritorious Activist of Culture and awarded with the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta. The work that Professor Jan Doktor has dedicated his life to is precisely the kind of contribution we seek to encourage and recognize with the Karski Award. On behalf of YIVO, I wish to congratulate him as a most worthy recipient of the 2021 Karski Award. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I teraz przyszła pora na najważniejszą chwilę wieczoru, na wręczenie nagrody tegorocznemu laureatowi. O wręczenie nagrody w imieniu Komitetu Nagrody poproszę panią dyrektor Monikę Krawczyk. Czy mamy nagrodę? Jest trudno tak operować, ale Komitet Nagrody imienia Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w składzie Jonathan Brent, Monika Krawczyk, Ewa Geller, Tadeusz Epstein i Andrzej Żbikowski mają zaszczyt, czy komitet ma zaszczyt, przyznać nagrodę za rok 2021 doktorowi habilitowanemu Janowi Doktorowi, wybitnemu znawcy hasydyzmu, autorowi wielu prac dotyczących duchowości żydowskiej, a także prac dotyczących misji chrześcijańskich wśród polskich Żydów i w uznaniu za jego wybitne osiągnięcia i wkład w dziedzinie duchowości żydowskiej i stosunkom polsko-żydowskim na ziemiach polskich oraz znawcy Jakuba Franka. Gratuluję. Bardzo dziękuję. A teraz o wygłoszenie laudacji poproszę panią dr Magdalenę Będowską, kustosz zbiorów specjalnych Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dziękuję. Dobry wieczór. Czuję się zaszczycona, że mogę dzisiaj przybliżyć Państwu postać i dorobek Jana Doktora, tegorocznego laureata nagrody imienia Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Wśród ponad 30 wcześniej nagrodzonych są same znakomitości, osoby wielce zasłużone na polu badania historii i kultury żydowskiej. Cieszę się, że w tym roku do tego zacnego grona dołączył Jan Doktor. O Janie można powiedzieć z pewnością, że jest osobą wybitną, uczonym o znaczącym dorobku i niezwykłym człowiekiem, co podkreślają wszyscy, którzy się z nim zetknęli. Już sam fakt, że na dzisiejszą uroczystość, pomimo ograniczeń związanych z pandemią, przybyło tak wiele osób, potwierdza, że Jan jest postacią znaną, cenioną i lubianą w środowisku. Był i jest niespokojnym duchem, co pokazuje skomplikowana droga, która przywiodła go do pracy naukowej. Maturę bowiem zrobił w technikum poligraficznym. Magisterium obronił w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. I tu z pewnymi przygodami, bo komisarz IFIS-u w stanie wojennym nie przedłużył mu pobytu na studiach doktoranckich. A stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był dwukrotnym stypendystą Herzog August z bibliotek Wolfenbüttel, a na początku lat 90. prowadził wykłady na Uniwersytecie w Hamburgu. Posiada imponujący dorobek naukowy o doniosłym znaczeniu. Zajmuje się szeroko rozumianą duchowością żydowską, mesjanizmem, mistyką żydowską, misjami chrześcijańskimi prowadzonymi wśród polskich Żydów, frankizmem, hasydyzmem polskim, konwersjami i rekonwersjami żydowskimi, a także początkami kabały. Podejmuje więc tematy trudne i często dotychczas pomijane. W swoich pracach niejednokrotnie polemizuje z ogólnie przyjętymi opiniami, przyjmuje inny punkt widzenia i dochodzi do nowych, oryginalnych wniosków.
Posiada też umiejętność stawiania pytań, sięga po nowe, nieznane źródła. Warto też podkreślić wartość literacką jego tekstów, pisanych własnym, oryginalnym stylem, gdzie rzeczowość wywodu nie przesłania przystępności narracji, co w efekcie daje bardzo barwne opowieści o losach idei i o ludziach je wyznających. No nie sposób wymienić wszystkich publikacji Jana. Katalog Biblioteki Żich podaje kilkadziesiąt, niemal setkę, ale na jedną pozycję chcę zwrócić uwagę, jedną z pierwszych ważnych, jakie wydał, Księga Słów Pańskich, ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, ponieważ jest to pozycja, bez której, jak wyznała noblistka Olga Tokarczuk, nie powstałyby jej słynne Księgi Jakubowe. Dokładnie 25 lat temu Jan związał się z Żydowskim Instytutem Historycznym i można powiedzieć stał się prawdziwym filarem działalności naukowej Żychu. Od lat pełni też funkcję redaktora naczelnego kwartalnika historii Żydów, dbając o wysoki poziom publikowanych tekstów. Angażował się też w działalność dydaktyczną jako profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej imienia Bolesława Prusa. Przez kilka semestrów prowadził wykłady dla studentów. A od lat wraz z profesorem Galasem z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi seminarium Duchowość Żydowska, stwarzające uczestnikom możliwość wymiany poglądów i prezentacji wyników prowadzonych badań. Dzisiejszy laureat należy do grupy uczonych zawsze służących radą i szczodrze dzielących się swoją wiedzą z innymi. Ja jako kustosz kolekcji starych druków w Żychu miałam to szczęście, że w kręgu zainteresowań Jana znalazły się też teksty religijne, halachiczne, filozoficzne, drukowane w XVI, XVII i XVIII wieku. W efekcie naszej współpracy powstały dwie wystawy, którym towarzyszyły również książki. Był to Świat ukryty w księgach i Amsterdam polskich Żydów. Z inspiracji Jana podjęliśmy wówczas też oprócz bardziej znanego tematu cenzury kościelnej, także mało zbadany temat wewnętrznej cenzury żydowskiej. A to zainteresowanie recepcją książki hebrajskiej i typografią żydowską znalazło odbicie, czy przełożyło się później też na artykuły dotyczące historii drukarstwa hebrajskiego publikowane w kwartalniku. Jan jest niezwykle ciepłym człowiekiem, otwartym, życzliwym innym ludziom. Emanuje z niego spokój, dobroć, pogoda ducha, łagodność, ale potrafi stawiać granice i walczyć o wyznawane przez siebie wartości. I tu chciałabym przypomnieć jego podziemną działalność w stanie wojennym. Współpracował wówczas z opozycyjnym tygodnikiem wojennym, a później został członkiem redakcji Przeglądu Wiadomości Agencyjnych. Za działalność opozycyjną w 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jan jest też miłośnikiem natury i długich spacerów. Urlopy spędza w okolicach Nałęczowa, skąd wraca z pomysłami na nowe książki albo już z gotowymi tekstami. Właśnie czekamy na najnowszą zapowiedzianą publikację, czyli dwujęzyczne hebrajsko-polskie wydanie traktatu Sefer HaBachir, uważanego za pierwszy tekst średniowiecznej kabały żydowskiej. To tłumaczenie i opracowanie naukowe zajęło, uwaga, ćwierć wieku i od samego początku Jan pracował nad tym projektem razem z przyjaciółmi, doktorem Wojtkiem Brojerem i doktorem Bogdanem Kosem. Jak widać, dzisiejszy laureat jest nie tylko niezwykle wytrwały w pracy, ale i wierny w przyjaźni. Gratulacje, Janku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz o wygłoszenie wykładu poproszę laureata nagrody imienia Jana Karskiego i Poli Nirejskiej za rok 2021, doktora habilitowanego Jana Doktura. Dziękuję bardzo. No muszę powiedzieć, że jestem zaszczycony tą nagrodą. Sam miałem okazję poznać fundatora, czyli Jana Karskiego,
podczas wręczania jednych z pierwszych nagród Rucie Sachowskiej, tutaj właśnie w tym holu w Brzichu. Ruta Sachowska zainicjowała, jeżeli się dobrze nie mylę, edycję dzieł Ringelbluma swoją pracą. Ale postać Jana Karskiego, który niezwykle osobiście opowiadał o motywach fundowania tej nagrody i o celu, zrobiła na mnie wrażenie i mam go cały czas przed oczyma. Także otrzymanie tej nagrody sprawia mi wyjątkową satysfakcję i przyjemność. Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, o czym się zajmowałem przez 40 lat, strasznie długo, a 25 lat w Żydowskim Instytucie Historycznym, a mianowicie o duchowości żydowskiej, o duchowości Żydów polskich w I Rzeczpospolitej. Chciałbym po prostu zakreślić to pole badawcze, na którym się poruszam i przedstawić, jak widzę to pole badawcze po kilkudziesięciu latach jego studiowania z różnych punktów widzenia. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że na temat życia duchowego Żydów na ziemiach polskich w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia dziejów państwa polskiego nic nie da się pewnego powiedzieć. Przede wszystkim z powodu braku źródeł. Nie ma zupełnie świadectw pisemnych powstałych w tutejszej społeczności żydowskiej, a nieliczne wzmianki w pismach Żydów Rzeszy są lakoniczne, niejasne i mało konkluzywne. Pierwszych 5 stuleci państwa polskiego i dziejów Żydów polskich było w istocie przedpiśmienne, a społeczność żydowska żyła w świecie przekazu ustnego tradycji. I tak powinna być przedstawiana i badana. To znaczy powinny być stosowane narzędzia i punkty odniesienia właściwe dla badań tego rodzaju kultur. Powodem powszechnej niepiśmienności nie była niechęć do nauki, ani też brak nauczycieli, ale brak nośników pisma, na którym można by coś zapisać, a także ksiąg i zwojów, które można by czytać. W Europie w praktyce dostępny był jedynie pergamin, ale jego cena sprawiała, że korzystało z niego jedynie władze państwowe i kościelne. Żydów powstrzymywały dodatkowo wątpliwości co do jego koszerności. Możemy przypuszczać, że jakieś zwoje tory sprowadzone z południa czy z zachodu były czytane w Bożnicach, ale to są jedynie domysły. Nie wiemy nawet, jaka wersja halachy dominowała. Papieru nie było. Pierwszy młyn papierniczy powstał na ziemiach polskich w Prudniku pod sam koniec XV wieku. Niedużo wcześniej rozpoczęto produkcję papieru w Czechach i wschodnich Marchiach Rzeszy. Pojawienie się nowego rewelacyjnego nośnika pisma oznaczało szybkie przejście od kultury oralnej do piśmiennej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tym szybsze, że wraz z papierem dociera do Królestwa Polskiego technologia druku i powstają pierwsze oficyny. W latach 30. XVI wieku także żydowskie. Druk i import książek równoznaczny jest z ekspansją nowych idei. Talmudu, kabały, pism filozoficznych, kodeksów talmudycznych Jakoba ben Ashera i Józefa Karo. Szczególne znaczenie miał Talmud. Od 1534 roku masowo drukowany we Włoszech, a od 1559 także w Lublinie. Musiało to spowodować niesłychany zamęt i ferment umysłowy. Społeczność żydowską ziem polskich niemal ominął więc etap kultury rękopiśmiennej poprzedzający druk, którego doświadczyły ziemie byłego Cesarstwa Rzymskiego. Równoczesne przejście od kultury oralnej do piśmiennej i druku spowodowało rewolucyjną transformację porównywalną z tą, jakiej dzisiaj doświadczamy. Zwłaszcza, że nałożyły się na nią zmiany polityczne i ustrojowe. W roku 1569 zawarta została Unia Lubelska i miejsce Królestwa Polskiego Litwy zajęła Rzeczpospolita obojga narodów. Olbrzymi twór państwowy, największy w Europie, o zadziwiającym ustroju, nie mającym swojego odpowiednika w Europie.
Nie miał długiego żywota. Przetrwał jedynie 2 stulecia. Ale były to stulecia pełne chwały, także dla społeczności żydowskiej i trwale zawładnęły naszą wyobraźnią, a także wyobraźnią historyków. Zmianom terytorialnym i ustrojowym towarzyszyły migracje. Imigracja Żydów z Zachodu i migracja na nowo przyłączone Kresy Wschodnie. Gwałtownie rozrastająca się na skutek imigracji z Europy Zachodniej, głównie z Rzeszy, społeczność żydowska stanęła wobec nowych zadań i wyzwań, nieuchronnie przepoczwarzała się i organizowała w nowy sposób. Możemy spokojnie powiedzieć, że w chwili, kiedy powstają pierwsze osobiste świadectwa życia duchowego, mamy już do czynienia z inną społecznością żydowską niż w minionych 5 stuleciach. Widać to chociażby w pierwszym zachowanym świadectwie Jakuba z Bełżyc, który formalnie jest polemiką z chrześcijańskim uczonym Marcinem Czechowicem, a faktycznie żarliwą apologią Talmudu, napisaną najprawdopodobniej na zlecenie notabli żydowskiego Sejmu 4 Ziem, którego Jakub był sztatlanem. Mianowany przez króla rabin naczelny, nie wiemy co to znaczy tak naprawdę, Moshe Isserles próbował stworzyć dla rozrzuconej na ogromnym obszarze i zróżnicowanej regionalnie społeczności integrujący element religijny. Wspólny system halachiczny, oparty na miejscowych tradycjach aszkenazyjskich, alternatywny do talmudycznego kodeksu Józefa Karo, który robił w tym czasie zawrotną karierę w elitach rabinackich Europy. Rozgorzały wówczas spór, nie tylko religijny zresztą, między zwolennikami miejscowych tradycji a promotorami kodeksu Szulchan Aruch nie doczekał się jeszcze opisania w literaturze, choć ciągnął się do XIX wieku. Podobnie się ma rzecz z ruchami religijnymi zbudzonymi w połowie XVII wieku mesjańskim wystąpieniem Sabataja Tzvi. Ich dzieje potwierdzają bardziej ogólną prawidłowość, a mianowicie, że ruchy religijne, gdy już się wyłonią i zamanifestują swoją tożsamość, okazują się bardzo trudne do spacyfikowania, a w przypadku braku skutecznych, to jest państwowych narzędzi represji, wręcz niemożliwe. Powstały w 1666 roku ruch mesjański nie został spacyfikowany do końca istnienia I Rzeczpospolitej, a klątwy sprawiały jedynie, że wyznawcy Sabataja, którzy zgodnie ze starą aszkenazyjską tradycją nazywali siebie Hasydami, czyli pobożnymi, zeszli do podziemia, skąd ujawniali się na fali nowych obietnic mesjańskich i mniej lub bardziej otwarcie kontestowali religijne instytucje. Mesjańskie zawody skłaniały ich do szukania nowej formuły pobożności, hasidut, i tworzenia nowych formacji nazywanych dzisiaj hasydyzmem i frankizmem. Te podziały i transformacje do dziś wprowadzają w zakłopotanie historyków, którzy nie wiedzą, jak je zaklasyfikować i nazwać. Jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu ruchów heretyckich okazało się wypchnięcie ich poza ramy społeczności żydowskiej, jak to się udało w przypadku frankizmu, albo pogodzenie się z ich istnieniem, czego doczekał hasydyzm. Żywotność tych ruchów dowodzi żyznego podglebia, na jakich się one rozwijały. Swoją witalność czerpały one z rozczarowania i zniechęcenia istniejącymi instytucjami, w których Żydzi o rozbudzonych potrzebach religijnych nie mogli sobie znaleźć miejsca. Próba założenia przez Sabatajczyków podolskich w połowie XVIII wieku nowej, nierabinicznej synagogi jest bardzo znamienna. Jak tu widać z tych kilku zdań, życie religijne polskich Żydów było w I Rzeczpospolitej dużo bardziej bujne i zróżnicowane, niż to przedstawia literatura, zarówno popularna i akademicka. Ale to jest szansa dla całego pokolenia młodych badaczy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. I o zabranie głosu poproszę wieloletniego współpracownika i przyjaciela laureata, doktora Wojciecha Brojera. To już teraz można zdjąć maskę. Wyróżniony jestem. No bardzo dziękuję przede wszystkim organizatorom, że zgodzili się, żebym ja właściwie zabrał głos jako przyjaciel rzeczywiście naszego laureata. Chciałem zacząć od siebie. Przepraszam, że tam, gdzie konia to bocian nogę podstawia, ale chodzi mi o to, żeby uwiarygodnić swoje świadectwo, żeby Państwo uwierzyli, że jestem świadkiem długoletnim rozwoju i przemian u Jana doktora naukowych, przede wszystkim naukowych. Spotkaliśmy się po raz pierwszy 40 lat temu. To taka kwarantanna, nasza kwarantanna w źródłowym, etymologicznym sensie tego słowa. Spotkaliśmy się jakby na płaszczyźnie powstającej wtedy Solidarności, a potem szybko już w realiach stanu wojennego w podziemiu. Janek, to wspomniała pani doktor, bardzo angażował się w prace podziemne i był taką jedną z ostoi podziemia w Warszawie, podziemia solidarnościowego w czasie stanu wojennego. Powiem tak, ta nagroda dla niego łączy go jako laureata z tym, zachowując wszystkie proporcje, czego doświadczał jej fundator, czyli Jan Karski. To też był oczywiście człowiek podziemia, tylko że czasy były zupełnie inne i inne proporcje zagrożeń. O tym podobieństwie jeszcze na końcu wspomnę w innym wymiarze. My spotykaliśmy się, można powiedzieć, rytualnie, jak w takim religijnym rytmie. Na początku to 2 tygodnie, przez te 40 lat powtarzam, a potem co tydzień. Spotykaliśmy się na takich sesjach 4-5 godzinnych i tłumaczyliśmy kolejne teksty, które Janka, nas także, mówię nas, to tutaj jeszcze dodam, że to razem ze wspomnianym już Bogdanem Kosem spotykaliśmy się i mieliśmy wraz z Bogdanem okazję obserwacji Jana przez bardzo długi czas, bardzo konsekwentnie, rytualnie, tak jak mówię, także Jan właściwie kształtował swoją osobowość naukową i robił, nazwijmy to tak, swoją karierę pod naszym okiem, czy też pod naszą obserwacją. Także rzeczywiście proszę mi wierzyć, że jestem dobrym świadkiem tego rozwoju. Jan dość szybko zrobił doktorat, miał 40 niecałe lat, zrobił habilitację, miał niecałe 50 lat, 40 kilka i w zasadzie zakończył jakby proces kształtowania swojej kariery naukowej, w tej części oczywiście, która od niego zależała. I myśmy widzieli, obserwowali, jak on zastanawiał się, co dalej. Już jest doktorem habilitowanym, co zrobić z resztą życia. I Jan wymyślił, zresztą wspólnie jakby to szło w naturalny sposób, wymyślił, że wróci przede wszystkim do źródeł, które zresztą w czasie
swojego rozwoju i do robienia doktoratu i habilitacji badał i znał i czytał, ale wróci do tych źródeł, po to, żeby je wydawać, ewentualnie tłumaczyć. To jest zupełnie inne jakby patrzenie na źródło niż patrzenie na źródło młodego naukowca, który wie, że w jakimś tam terminie musi zrobić doktorat i przeczytać odpowiednią liczbę źródeł oraz opracowań. I nagle w trakcie tej pracy nad tymi źródłami, które, jak powiadam, w większości już znał wcześniej, zorientował się, że odległość między tym, co te źródła mówią przy bardzo precyzyjnym, dokładnym badaniu i analizie, a tym, co on czytał, a także w pewnym sensie przez długi czas pisał na temat tych źródeł, czy wniosków, jakie wyciągał, ta odległość jest zdumiewająca. Pierwsze takie uczucie, jakim dzielił się z nami, to zdumienie, że tak odległe są te źródła w ich bardzo porządnym, krytycznym ujęciu od tego, co się powszechnie o nich pisze, co powszechnie się o nich sądzi. I można powiedzieć, że może by było to nawet zabawne, gdyby nie to, że no miał świadomość, że w pewnym sensie do tej pory uczestniczył w tym powiększaniu tej, czy celebracji tej różnicy między opinią ogólną, czy powszechną opinią badaczy, a tym, co w tych źródłach tak naprawdę jest. No i tutaj doszedł do takiego rozdroża. W zasadzie każdy badacz stojący przed takim dylematem, zauważając tą głęboką różnicę, ma dwa rozwiązania. Albo uśmiechnąć się i pójść dalej wzdłuż tej linii, którą dotąd uważał za ważną i obowiązującą, albo też powiedzieć nie i spróbować nazwać to nie, spróbować pokazać jednak, że to inaczej jednak powinno wyglądać i inaczej być opisane. I tutaj się pojawiło oprócz tej wnikliwości i uczciwości jeszcze jedna ważna cecha Jana, na którą zwróciła uwagę już dr Bendowska, łagodność. Rzeczywiście mógł zaatakować dotychczasowych badaczy, pokazać im, jak się głęboko mylą, co powinni naprawić, ale zdecydował się zrobić to samo, tylko krytykując samego siebie, swoje dotychczasowe teksty, swoje dotychczasowe dokonania. Zdecydował się tak właśnie z takiej łagodności serca. Bardzo możliwe, że Pan Bóg często wyposaża takich dużych mężczyzn w łagodne serce po to, żeby jak bardzo by zamachali skrzydłami, żeby nie zniszczyli całej menażerii, w której się znajdują. Ta delikatność przy całym zdecydowaniu to najbardziej charakterystyczne cechy Jana. Ale za ten wybór, za to, że nie zaatakował innych, tylko zaatakował siebie, Jan płaci pewną cenę. Mianowicie, skoro nie zaatakował, skoro nie naruszył niczyich dóbr czy dobrego imienia, w związku z tym nikt nie odpowiedział, nie zareagował. To, co Jan pisał po tym odkryciu, w gruncie rzeczy zostało niezauważone, przemilczane. Właściwie
to, że on dostał dzisiaj tę nagrodę i tutaj ogromne podziękowanie i chwała dla wszystkich tych, którzy się do tego przysłużyli, jest pierwszym właściwie takim ważnym i wyraźnym uhonorowaniem jego inności. Państwo wysłuchali przed chwilą bardzo krótkiego, syntetycznego wykładu Jana, jak wyglądała historia Żydów polskich. Tam w tej bardzo krótkiej historii, bardzo skondensowanej, jest z punktu widzenia dotychczasowej historiografii Żydów polskich mnóstwo herezji. Ja jestem ciekaw, a mam nadzieję, że ta nagroda przysłuży się do tego i przyspieszy ten proces. Ciekaw jestem, kiedy te prawdy głęboko przemyślane, głęboko wysnute ze źródeł przebiją się przez dotychczasowe wyobrażenia, mity i przeświadczenia opiniokomunizmu. I na koniec obiecałem, że jeszcze wspomnę o Janie Karskim. To milczenie, z którym się Jan spotyka, dalej zachowując wszystkie proporcje i mając świadomość różnicy losów, jest też jakimś takim, jest podobne do milczenia, z jakim spotkał się Jan Karski, kiedy przyniósł prawdę o losie żydowskim do Ameryki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratulujemy laureatowi, a wszystkim z Państwa, tak obecnym tutaj w Instytucie, jak i śledzącym transmisję na Facebooku i YouTubie, bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy. Wizualnie na naszej wystawie poświęconej wprawdzie Gaonowi, czyli rabinowi Elijahu z Wilna, ale tam też pojawiają się wątki, o których tutaj mówiliśmy, i też profesor Jan Doktor i również pani doktor Będowska są konsultantami historycznymi tej wystawy.